Siemanko, testów ekodrivingowych no, za często już nie robię, ale czasami trafiają do mnie takie samochody, że aż głupio byłoby nie sprawdzić zużycia paliwa. Toyota Prius drugiej generacji. Przedlift, rocznik 2005, ten samochód jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Samochód bardzo często spotykany, bardzo solidny, ekonomiczny. Taki liftback, dość kompaktowy, 4,5 metra długości prawie. Masa maszyny 1375 kg i jeśli mowa o napędzie, hybrid. No jest to Prius, także musi być hybrid. Dodatkowo możemy sobie tutaj jeszcze rozhybrydować ten samochód, wrzucając instalację gazową. Podchodzi tutaj ten egzemplarz, nie ma instalacji gazowej. Mamy tu silnik spalinowy napędzany benzynką oraz elektryczny napędzany kilowatogodzinami, które wygeneruje nam silnik spalinowy oraz rekuperacja. Wolno ssące czterocylindrowe 1.5 pracujące w cyklu Atkinsona, więc może trochę słabsze, ale za to bardziej ekonomiczne. Generuje 78 koni mechanicznych oraz 115 Nm. No średnio by się takim Priusem jeździło tylko z tym silnikiem, ale no, skoro mamy tutaj proszę Hybrid Synergy Drive, silnik elektryczny też, który ma 68 koni mechanicznych, ale 400 Nm. A to wszystko współpracuje nam z bezstopniową skrzynią ECVT. Ten samochód potrafi być taki wystarczająco dynamiczny do miasta. Przyspieszenie do pierwszej setki 10,9 sekundy. Prędkość maksymalna 170, ale w tym odcinku nie o osiągach, a o zużyciu paliwa. Według deklaracji producenta ten samochód średnio powinien palić nam 4,3 litra. Poza miastem 4,2, ale to raczej prędkości takie do 100 km na godzinę oraz w mieście 5 litrów. Ja kurczę wierzę w hybrydy, jakoś nawet przyjemnie mi się nimi jeździ. Priusy lubię. No warunki dzisiaj typowo zimowe, śnieg, ale jeśli chodzi o wycieczkę na Most Zbrodowski, myślę, że zejdę niżej. Ale zanim ustawię się na pozycji startowej na moim parkingu operacyjnym, no to zobaczcie, jakie tutaj jest zużycie poza miastem. 90 i 120 km na godzinę. Zużycie paliwa poza miastem nakręcimy sobie na odcinku od Szczecina do Goleniowa. Praktycznie równa droga. No to tempomat 90 km na godzinę. Możemy kasować zużycie paliwa i ciśniemy. Kilkanaście kilometrów, zobaczymy ile wyjdzie. Pamiętajcie, że gdy jedziemy samochodem hybrydowym na trasie, to nie jest tak, że gdy na przykład mamy zapięty tempomat na 90 km na godzinę, to jedziemy tylko na silniku spalinowym. Właściwie to silnik spalinowy jest odpalony non-stop, ale również, tak jak tutaj widać, jest wspomagany przez silnik elektryczny. Wolę o tym wspomnieć, bo niektórzy widziałem, że piszą w komentarzach, że jak hybrydą poza miasto, no to jedziemy już jak normalną spalinówką, a to nieprawda. No i dobra, po 15 km, jak widzicie, średnie zużycie paliwa wyszło 4,6 litra na 100 km. Zawracamy, zapinamy tempomat na 120 km na godzinę. To mamy 120 km na godzinę i teraz wykasujemy zużycie paliwa. No i ciśniemy, ale zobaczymy, przez jaki dystans uda nam się utrzymać tą prędkość, ponieważ dzisiaj jest całkiem spory ruch. Dobra, ja już wolę kończyć pomiar po 12 km, ponieważ tutaj, no mówię, zaczyna się już robić tak gęsto na drodze. 120 km na godzinę, 5,4 litra na 100 km. I tak to wygląda. Czas na ekodriving po Szczecinie. Pociśnijmy jak najsłabiej się tylko da. No dobra, to maszyna jest odpalona. Ciśniemy na brdowszczaka. Resetujemy zużycie paliwa. Prędkości średniej, jak widzę, tutaj nie ma, ale wyliczymy sobie z czasu nagrania. No i dobra, będziemy cisnąć. Spokojnie, ekonomicznie, przewidywalnie. Moją ulubioną taktyką, jeśli chodzi o pojazdy hybrydowe. Wiecie, jaki jest mój ulubiony styl jazdy i najbardziej skuteczny w takim Priusie? Jeśli ruszamy sobie w miarę dynamicznie i dość krótko jedziemy na silniku spalinowym, a później, gdy się rozpędzimy do naszej prędkości, którą chcemy po prostu jechać, tak jak ja teraz, na przykład do 50, ja wiem, że teraz autobus się zaraz zatrzyma, no to nie cisnę, to wtedy delikatnie sobie trzymamy pedał gazu, żeby jechać na silniku elektrycznym. Wiecie, przez całą tą drogę oczywiście silnik spalinowy też nam musi trochę popracować, też nam musi trochę podładować tą baterię, ale finalnie wychodzi tak, że przejedziemy, no nie wiem, z 65, 70, może trochę więcej procent w trybie elektrycznym. Pyknę sobie i odpuszczam. I te 30 km na godzinę sobie
macie hybrydę, nie znacie tej taktyki, spróbujcie, a się zdziwicie. Hybrydą po mieście wcale nie trzeba jechać wolno, żeby mieć lepszy wynik. Oj nie. No, jak na razie 3-3. Tutaj jeszcze wspomnę, że zaczynałem z 3/4 pojemności baterii, ale dziwnie to powiedziałem, ale wybaczcie, skupiam się tutaj na jeździe. 3/4 bateria była napełniona. No, zobaczymy, jak będzie na końcu. Tutaj nie mogę zmienić pasa ruchu, bo nie jest ciągła. O, teraz mogę, nie chcę BM-eczka. Nie, BM-eczka za mną. Stała prędkość, z jaką można jechać w trybie elektrycznym, to mniej więcej, tak maksymalnie, kurczę, z 55-60 km na godzinę. Producent deklaruje troszeczkę niższą prędkość, może według GPS-u będzie trochę niżej oczywiście, ale nie jest ona taka strasznie niska, biorąc pod uwagę to, w jakich warunkach, jakimi prędkościami jedziemy po mieście. Ej, no. Leci, o, śnieżek zaczyna padać. No póki co 4,1 litra na 100 km. Oczywiście według moich sugestii, bo to są moje sugestie, możemy utrzymywać stałą prędkość elektrycznym, na silniku elektrycznym, ale gdy na przykład jest taki krótki podjazd i wiemy, że tutaj będziemy musieli stać, czy stoimy w korku, też właśnie na elektryku sobie warto cisnąć. No i proszę. Normalnie samochód już by się odpalał, a tutaj zawsze, kurczę, troszeczkę można sobie podziubać na tym elektryku. Znaczy troszeczkę. Finalnie, tak jak mówiłem, wychodzi to 60-70% jazdy na elektryku. Jak ktoś bardzo umiejętnie będzie ogarnie to po prostu. No i tutaj pyk. I puszczamy i już na elektrycznym. Średnie zużycie paliwa z 5 km jak na razie 4,3 litra. No i wjeżdżamy do centrum. A nie zdziwię się, że nawet jak tutaj spadnie jeszcze to zużycie w centrum. A tak to z hybrydami jest dziwnie. Mijamy Plac Rodła. W ogóle najnowszy Prius jest dość rzadko spotykanym samochodem, ale tam, nie wiem, to będzie przyspieszone tempo, ale widziałem, tam ktoś grafitowym parkował. Nie wiem, to chyba 1 albo 2 w Szczecinie są póki co najnowsze Priusy. Za to plus Priusu dwójek to już tam widzę, na przykład stoi. Gdzieś tutaj bym się rozejrzał, pewnie bym kolejnego też dojrzał. 4,2 litra z 7 km póki co. I mamy połowę baterii. No, mieliśmy tak 1 lub 2 kreski więcej, ale staram się tutaj utrzymywać właśnie poziom taki od połowy do większego stopnia naładowania. No tak to wygląda. No i tutaj taki wykres, tutaj ile odzyskaliśmy energii. Tutaj taka mini legenda. No dobra, 10 sekund i lecimy dalej. Teraz troszeczkę spadnie nam zużycie, później będzie ostrzej pod górkę na Niebuszewie. No, będzie ok. I pyk. Dynamiczniej. I tu już spokojnie. I 4 litra, teraz zużycie paliwa tutaj może nam podskoczyć gdzieś, ja wiem, z 4,6, 4,7 litra może nawet, zobaczymy. 10 km za nami, jeszcze trochę ponad 3 klocki. Tutaj ogólnie będzie najwyższy wynik na naszej trasie pomiarowej. No to już trochę tutaj wyjdzie, ale 5 raczej nie przekroczymy. Ja ogólnie chciałbym tak do 4 litrów się wyrobić, chociaż nie wiem, czy to będzie możliwe, bo ja swoim Priusem to schodziłem do 3,8 chyba na trasie pomiarowej, na tym samym odcinku, chyba podobnym odcinku, czy tym samym, ale było cieplej.
No, ale hybrydka, nowsza generacja. Ole piękna BM 840i. No dobra, nie wiem, zobaczymy. Myślę, że już widzimy się na moście brdowskim. I dobra, przejeżdżam przez most brodowski. Tutaj jest ograniczenie do 40 km na godzinę. 38, bo staram się jeszcze tak jak najwięcej tutaj wycisnąć z tej bateryjki. No wiecie, trzeba tak umiejętnie operować pedałem gazu, by jak najdłużej właśnie jechać na silniku elektrycznym. No i dobra, tutaj się zatrzymamy na chwileczkę. Ok, P, koniec pomiaru i wyszło nam tutaj średnie zużycie paliwa 4,1 litra na 100 km. Patrzcie, 20-letnia Toyota Prius drugiej generacji i tak niskie zużycie paliwa jesteśmy tutaj w stanie wykręcić po mieście. Jak widzicie, nawet pada tutaj śnieg. W sensie, no wiecie o co mi chodzi, warunki zimowe. No i jeszcze raz, proszę. Cały tutaj wykresik, pięknie. No powiem wam szczerze, nie wiedziałem czego się tutaj spodziewać, bo z jednej strony, jest to hybrydowa Toyota, no hybrydowe Toyoty po mieście zawsze trzaskają super wyniki, jeśli chodzi o zużycie paliwa, ale z drugiej ten wóz, no już ma parę lat na karku, no nie jest to dzisiejsza technologia. Aktualnie to już chyba 4. czy 5. technologia hybryd jest w Toyocie, w Lexusie, no tutaj 2. No i widzicie, jak tutaj jeszcze instalację gazową sobie zamontujemy, nie ma co się dziwić, że te Priusy widujemy na naszych polskich drogach. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba ekodrivingowa wam się niesamowicie podobała. Oczywiście tabelkę z wynikami z moich testów ekodrivingowych macie w opisie filmu. Możecie sobie zobaczyć, jak wypadł Prius drugiej generacji na tle innych samochodów. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.